Odmień czyjeś święta i niech znajdzie pod choinką swój wymarzony prezent. Czy chcesz, żeby twoja druga połówka była tak zadowolona jak Mateusz? My w 7 More 7 spełniamy marzenia wszystkich, a wszyscy mogą skorzystać teraz z oferty świątecznej i mieć minus 10% z kodem GRUZ na 7 More 7. Cześć, siemanko, z tej strony Jasiu, a podczas dzisiejszego odcinka porozmawiamy, jak zostałem na BMW E46. Jak dobrze pamiętacie, zakupiłem BMW E46 2,5 litra, turbo, 300 koni, perełka. Kosztowało mnie to dokładnie 24,5 tysiąca. Tak, 24,5 tysiąca. I pewnie, jak już dobrze się domyślasz, auto nie jest zgodne z opisem na ogłoszeniu i też nie jest zgodne z tym, co mnie zapewniali sprzedawcy. Treść tego ogłoszenia brzmi następująco. Witam, posiadam na sprzedaż mój projekt BMW E46 M52B25 Turbo Coupé 2000 roku. Samochód przygotowany na gotowo. Daily, nie żaden gruz, do upalania, tylko auto na co dzień. W ciągłym użytkowaniu zrobiłem na tym setupie 7000 km, bez wkładu. Wystrojony na oryginalnym sterowniku, przepływomierz przeskalowany, AFR na poziomie 12. Możliwość pokazania przy kliencie. Chodzi idealnie. Doładowanie 0,7 bara. Turbo wstaje przy 2800 obrotów, a maksymalne doładowanie jest osiągnięte przy 3300 obrotów. Aż do 7000 obrotów. Przy maksymalnym obciążeniu. Moc 310 koni i 460 N na kołach. Od 0 do setki 5 sekund. Od setki do 200 13 sekund. E46 M3 dużo nie odstaje. Turbo sprężarka K64 TD0520G Subaru WRX STI. Wtryski Volvo 360 cm. Kolektor wydechowy stalowy. Tłumik przelot, tylko końcówka. Odmaw w powietrze. Silnik zdrowy, ciśnienie na cylindrach po 13 barów. Nie kopci, nie bierze oleju. Pali na zimnym jak i na gorącym idealnie. 1000 km temu zrobione. Nowe ochłodzenie, pompa wody, termostat, nowe sprzęgło, nabita klimatyzacja. Zestaw zrobiony, aby zostawić jak najwięcej oryginału. Jedynie czego nie ma to zbiorniczek pełny spryskiwaczy, cała reszta to znaczy łapa z silnika, klimatyzacja na swoim miejscu. Klimatyzacja nabita, chodzi idealnie. Karoseria bez uszkodzeń, zero rdzy, naprawdę zadbana buda pod tym względem. Przed wstawieniem turbo wspawane wzmocnienie wózka. Ale, zacznijmy wszystko od początku. Parę dni po zakupie, kiedy zamawiałem części i inne rzeczy, miałem kontakt z innymi tunerami, którzy robią E46 do driftu. No i wyszła taka sytuacja, że podczas dobierania części dużo rzeczy zaczęło się na mnie zgrywać. To znaczy, jeden z tunerów powiedział do mnie: ej, to turbo, to nie jest to turbo, które miałeś w ogłoszeniu. To nie jest turbo z K64 z Subaru. Środek może być taki sam, ale ogólnie to nie jest to turbo, to jest Iveco, więc ciężko. Też nie sprawdzisz tego, bo jeżeli to rozbierzesz, no to już trochę lipa, nie? Jeżeli chciałbyś to oddać. Mówię, dobra, w sumie tylko turbo. Nic się nie dzieje, turbo tam parę koła kosztuje, więc poradzimy sobie. Nieważne. Mimo wszystko zadzwoniłem do sprzedawcy, zapytać się, z czego wynika ta różnica. Turbo sprężarka, napisaliście, że to jest Subaru, ten WRX. To jest środek jest Subaru TD05, to można nawet zobaczyć mazę, a muszla jest od Iveco. No i jak widzicie, powiedział mi dokładnie to, co mi powiedział wcześniej jeden z tunerów, to znaczy, że środek może być taki sam, to znaczy, że środek jest taki sam, ale podczas tego wszystkiego też mi przyszło do głowy, że kurde, turbo jest zmienione, Westgate w sumie dzieje ogniem gdziekolwiek, płyn chłodniczy ucieka, ja tym samochodem zrobiłem dosłownie 400 km załóżmy, coś tu jest kurde nie tak. Co, jeżeli ten silnik nie jest silnikiem tym, który miał być, to znaczy M52B25. I powiedz mi, czy to jest na pewno swap z 2.0 na 2.5? Bo nie chcę. No bo ten poprzedni właściciel tak, jak myśmy to brali, nie? Jak wy mówiliście, że wy to swapowaliście? Witam, posiadam na sprzedaż mój projekt BMW E46. A ty sam to robiłeś? Jo, no, bratki ogólnie, to wszystko bratki głównie, ale on śpi, bo żeście trochę późno przyjechali. Bo oryginalnie tutaj było 2.0 Valvetronic, nie? Widziałem. No, więc też jest, wiesz, po swapie, nie? Takie mam pytanie, bo tam napisaliście, że sprzęgło było wymieniane 1000 km temu, nie? No, trochę więcej nawet, no, ale dobra, no. No bo się właśnie skończyło, to po pierwsze. Jakbyście tu upierdzielali. W ogóle, no trasę zrobiliśmy i stało na warsztacie jak coś. W ogóle nie ten. No, dlatego się pytam, czy wymieniliście. Przede wszystkim jest wyraźnie napisane 1000 km temu było robione sprzęgło. Nowe sprzęgło, 1000 km temu zrobione. Alfa Fatima i tego sprzęgła już nie ma, że tak powiem. Gdzie pamiętajcie, że ja zrobiłem trasę, która była trasą na jednym biegu, praktycznie na jednym biegu, bo my jechaliśmy drogą ekspresową, więc tych biegów nie wachlowaliśmy zbytnio, bo no po co? No po co? Wrzucasz najwyższy bieg i jedziesz, po prostu jedziesz 120 i jedziesz. Poza tym no tempomat działa, a że ten tempomat działa jak działa, to znaczy, że silnik nie potrafił utrzymać równych obrotów, tylko falował, to już inna para kaloszy. Przede wszystkim tylko dlatego był nieupalany, ja ci powiem prawdę, bo ten Westgate
jest puszczony w taki sposób, że kurwa bałem się, że się zapalę, nie? Znaczy, ja ci powiem, że tam raczej jakoś tam idzie na skrzynię, nie? Gdzieś. No i po całej rozmowie ze sprzedawcą pojechałem na podnośnik. Zwyczajnie pojechałem na podnośnik, bo naprawdę nie wierzyłem już w żadne słowo. Nie wierzyłem, że to jest 2,5, ale miałem taką nadzieję. Czyli mam wejść pod samochód i zobaczyć, czy to na pewno jest 2,5, tak? Tak, bo myśmy mierzyli sportówkę, to było 70. Dobra. To musisz tam telefon wsadzić. Tam się... Nie no, jeszcze jakby ktoś tam świecił w tym samym czasie. Dobra, mam. Coś czuję, że to jest 2,0. Makao. Numery są takie, co widzicie. Wysłałem ci, no zobacz, jaki to jest silnik. Miałem nadzieję, że nie zostałem w 3 dupy jak ostatni debil. I ktoś teraz powie, Było to sprawdzić. jak to miałem sprawdzić? Żeby to sprawdzić, trzeba samochód do góry wziąć. I to nie jest takie proste, a te silniki od góry wszystkie wyglądają tak samo. One się tylko różnią średnicami czy ciśnieniem tłoka, nie wiem, bo się na tym nie znam, po prostu w środku są po prostu inne. Niczym się nie różnią, tylko tym. No to już trzeba by się spytać ludzi, którzy to składają, albo mają większą wiedzę, ja takiej wiedzy nie posiadam. A ja nie widzę tam 2,5 ani nic, tam 2,0. Jak coś. Chyba, że takie jest oznaczenie. No. To jest właśnie wyrok. Tak? Ale chodź do nich, ty oddajesz to auto, to jest 2-0. Co? Jesteś pewny? Na 100%. Dobra. No ja też nie wiem, kurwa, stary, no. I Samowa, wiesz? tego nawet się nie dało sprawdzić na miejscu, wiesz o co chodzi? No nie, no to się nie da, to jest ciężki temat, no i to są takie rzeczy, które no... Tam się niczym innym nie różni, to jest jedyne oznaczenie na bloku i to jest różnica, można to dojechać już, nie? No, dzwonię, trzymaj się, dzięki za info. No jak coś, to nie pisz. Dobra. 2 litry. No to już jest ewidentnie do oddania, no ja nie będę tam jechał, nie? Ja powiem, żeby oni po to przyjechali, nie? I mnie chuj interesuje. Ale to nie chodzi o to, stary. To nie chodzi, kurwa, o to, stary. Piszesz, że jest 2,5. Mówią ci, kurwa. W ogłoszeniu też jest napisane. Tak. Wolałem się spytać paru osób. Żeby nie było, że pytam się tylko jednej osoby, spytałem się jeszcze jednej osoby i jeszcze jednej osoby się spytałem, więc słuchajcie. Jasiu, tak sprawdzając po numerach, to tak by wychodziło, aby to było 2-litrówka w ogóle, nie? Widzicie też numery, więc możecie sobie wpisać. Kurwa, opony jeszcze zmieniłem. I 2,5 na paliwo. No ale przecież ja z tym do nich nie pojadę, stary. No kurwa, stracę następne pieniądze. To dobrze, że jestem kurwa tak mądry, że nie zacząłem robić kurwa reszty rzeczy. Graty kurwa leżą i nie ma kurwa jeszcze skrętów, nie ma niczego i tak dalej, bo nie ma pogody. Bozia nade mną czuwa, dziękuję, Panie Boże. Jak wrażenie, Jasiu? No się często stawię, nie? Się okazało, że ten silnik jest jednak 2.0. 2.0. Rozumiecie to? Najgorszy silnik, jaki może być. Jeżeli wam się wydaje, że ten silnik jest zajebisty, nie jest. Ten silnik jedynie do czego się nadaje, to do tego, żeby go wyjebać i wyjebać na złom. Sprawdziłem oznaczenie tego silnika i to jest 2.0, kolego. A jakie to jest dokładnie? Jest ile? To jest 2.0, no stary, no nie wymiguj się, no nie wiem. Albo przyjedziecie po to, oddacie siano i tak dalej, oddacie za paliwo, albo no będzie... Zrobiłeś mnie tak w chuja, że to chuj, nie? Ale dlaczego? Dlatego, że powiedziałeś, że tu jest 2,5. Samochód ma 2,0, stary, wyjechałeś mnie kurwa w cioko. Zatajałeś to kurwa, powiedziałeś, że tu jest 2,5. O czym ty teraz mówisz? Czy ty siebie słyszysz? Montowałeś tu turbo, stary, ty o tym wiedziałeś bardzo dobrze. Ale dokładnie, żebyś wiedział, że myśmy tam montowali według wszystkich, według komputera, wszędzie tam jest 2,5, nawet po numerach sterownika. Nie, to jest najgorszy silnik, to jest kurwa na podwójnym wanosie, stary. Nie róbcie se jaj, kurwa, bo to jest kurwa... No tak, M52, B25 tyłu. Stary, to jest 2,0, nie 2,5. 2,0. Widzisz różnicę? 2... No wiem, o co chodzi, nie? Ale no, dla mnie to jest dziwne, bo według sterownika wszędzie, bo przecież myśmy mieli tu już... Jest to silnik 2.0. Tak wychodzi po kodzie. Po oznaczeniu tego silnika. Tego się nie da zmienić, bo jest wybite to, dokładnie ma tabliczkę, wybite jest to na bloku. To już jest zupełnie niemożliwe. Bo teraz wiesz, ja się zastanawiam, bo nie mogę przyjechać, zabrać, a ty tam już wiedzą, że skończyłem. Nie wiem, to... Stary, wydech pociąłem, bo nie wiedziałem, że ja ci ten wydech mogę oddać, kurwa, przerdzewiały. Powinieneś mi, kurwa, podziękować, że to zrobiłem, tak szczerze. Tam wydechu nie było. O czym ty mówisz? Czy ty siebie słyszysz? Nie wiem, tak to
cię trochę mnie tutaj zaskakujesz z każdą informacją, nie? No za... Że tutaj wiesz, tutaj, że to jest 2-0 potem, że on pali 40 na 100, no kurwa. On tak pali, no przecież... Stary, kurwa, ja nie mam Jeżeli... Nie wiem, przyjedziesz, pokażę ci, kurwa, podniosę ci ten, zobaczysz sobie, co tu jest. Ja ci wierzę, nie? To nie chodzi o to, nie? Tylko no dla mnie tutaj, wiesz, teraz jak rozwiązać tą sytuację, żeby to było logiczne, bo teraz wiesz, ktoś jeździł, ty mu pierdoliłeś tam sprzęgło, zrobiłeś wydech, gdzieś tam pociąłeś, wkładłeś gdzieś tam było, też widziałem na tym filmiku. Kompletnie, kurwa, to nie jest ten samochód, który wy mi mówiliście, że sprzedajecie. No ja muszę, wiesz, z tym kobiecie, bo to też nie jest tak, wiesz, że hop, tak, szybko na... Dla mnie to jest najważniejsze, że wy przyjeżdżacie po to i to zabieracie. Czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro, mi to jest obojętne. Ja po prostu tego... To nie jest samochód, który ja kupiłem. To nie jest to, stary, to nie jest to. I dobrze o tym wiesz, no. Nie wymyślam sobie, nie przebiłem silnika, no nie da się nawet tego zrobić. Nie twierdzę, że to zrobiłeś, to nie... No dobra, ja wtedy pomyślę, jutro się dzwonimy, będę gadał z Braskiem na sektorze, dobra? No dobra, no to czekam jutro na kontakt. Ja tego nie wiedziałem na początku i może jakbym to widział, to bym wcześniej sprawdził ten silnik, bo tam jeden ze sprzedających krzyczy do drugiego, w sumie to trzeciego sprzedającego: Andrzej, spokój. Skąd wiem, że to mówił do niego? Weź Andrzej do Dokładnie tak. Kazał mu do kogoś tam zadzwonić. Nie wiem po co, że coś po kogoś gdzieś jechać. Nie wnika mnie mój temat, ale mamy tutaj potwierdzenie, że Andrzej to nie jest pies, tylko to jest jakiś tam ziomek. Dobra panowie, tak szczerze, co jest popsute? I to moje głupie pytanie. Ej panowie, a szczerze, co jest popsute? Jakbym oczekiwał, że oni mi naprawdę powiedzą, co jest zjebane. A tak wycieków nie ma, No i też mówią, tam to wycieków nie ma. No z tym, że te wycieki jednak są. Występują pod tym samochodem i dopiero to udało się zaobserwować, jak ten samochód poszedł do góry. I będzie tak, żeby lepiej się krzyżował. Ale tutaj bardzo coś... Olej, widzisz? Czy to po prostu mokre jest? Kiwia. To jest, ale wiesz, po tej stronie nie jest takie zaolewione. Turbina wszystko ładuje tak jak powinno być, wystrojone jest na 9,8. Turbo ładuje tak jak powinno być, na 9.8 jest wystrojone i tak dalej. Tylko pamiętajmy, że chłopaki przy tym zabiegu zużyli 4 czy 5 baków. To samo strojenie to jest gdzieś 1500 zł. To już bardziej się opłacało na HM-ownię jechać, ale to nieważne. Jedynie co by trzeba było zrobić, to tutaj filterek taki albo puścić to na dół, albo do filtra, nie? Bo to jest odma, nie? No i po tym, co oni tłumaczą, oni dobrze znają ten silnik, dobrze znają ten samochód, bo tutaj coś trzeba wymienić, tu jakaś odma, tu trzeba coś dodać. Sam to robiłeś? Jo, no, z Braskiem ogólnie, to wszystko Braskiem głównie, ale on śpi, bo żeś się trochę późno przyjechali. Zadałem im kluczowe pytanie, czy sam to robił. Odpowiedział mi, że sam, ale jeszcze mu pomagał Bracki. Czyli brat, bracki brat. Nie wiem, czy tak się u nich mówi, czy to slang, nieważne to jest, ale tutaj właśnie jest jedna rzecz do tego, że jednak powiedział, że to on robił ten silnik, nie? No płać się, kurwa, co ty masz sprawdzać? I co ty masz sprawdzać? Może jakbym dłużej popatrzył tam pod ten silnik, to bym chociaż zobaczył, że turbina się nie zgadza. Może, chociaż wątpię, bo jestem debilem. Ale ich te miny, śmiech i tak dalej, już wtedy powinno mi się zajarzyć jakaś lampeczka, że tu coś może być, kurwa, tak troszeczkę nie tak, nie? Że nie jest zgodne z tym, co oni mówią i tym, co jest w ogłoszeniu. Ile wy robiliście ogólnie? Tak, żeby wszystko na TikTok z nie? Chłopaki to robili 2 miechy, więc następny raz się przyznają, że to jednak oni tu robili ten samochód. Ale ten wydech to jest do... nie? Jo, to trzeba zrobić. Sprawa wydechu, bo ogólnie jest tak, że ja tamten wydech, końcówkę wydechu wyciąłem i wstawiłem sobie rurę, nie? Sprzedawca domaga się tego, żebym ja mu wstawił tamten poprzedni wydech, gdzie na upartego, trzeba by go pospawać i tak dalej, da się wstawić, tylko tamten poprzedni wydech, jak widzicie tu, Będzie trzeba go wyrzucić i dospawać po prostu coś lepszego. przecież tam były same dziury, tam niczego nie było. A ten próg to tak wisi? Jo, dlatego mówiłem, on nie ma zaczepu, wiesz? Pytam się też o progi, bo sprzedający chce, żebym mu te progi założył. Oczywiście z tym nie ma problemu, tylko ja zwyczajnie je zdjąłem dlatego, żeby ich nie zniszczyć, bo one wisiały, były zamontowane na klej. Ja zamówiłem specjalne spinki do tego, żeby jakkolwiek to wyglądało i się trzymało. Oczywiście sprzedawca chce, żebym mu z powrotem zamontował tak jak było, czyli na klej. Przecież to jest chore.
Jak mam to zamontować na klej? Jeździcie sobie tak o, czy jeździcie? Tak za siebie po prostu, wiesz, jak do tego miasta jedziemy, czy gdzieś, żeby gdzieś tam, żeby komuś utrzeć nosa, nie? Ogólnie chłopaki tam do Trójmiasta pojadą na jakiś zlot. Pewnie się też komuś pochwalą o czymś, co zrobili. Pewnie ten ktoś komuś innemu to powie. No i tak to się kończy. Ile ten silnik ma przejechane? 150 niby, ale wiesz jak to jest. Nie no, ale kompresję mierzyliśmy, ma po 13 bar, więc jest zdrowy, nie? Ten samochód powinien być po słapie, więc się pytam, ile ogólnie ma ten samochód przejechane. I tu sprzedawca twierdzi, że no około 150, na desce rozdzielczej to jest 200 coś bodajże, nie pamiętam. Nie mam samochodu, nie mam jak to sprawdzić. W papierach też nie mam wpisane, jakbyście się zastanawiali. Nie mam wpisanego przebiegu tego samochodu. Nie wiem, wiesz naprawdę, bo on tak nie robi, bo on wam powiedział. Nie, on tak nie robi. Ja nie chciał, ja bym wam powiedział. Ja nie chciał. Ja bym wszystko wam powiedział, no ogólnie wszystko o tym samochodzie bym wam powiedział. Wszystko, no tylko nie powiem. Jak my tak sobie po mieście czasem się pościgamy, Chyba miasto nie służy do ścigania się drogi publicznej. Albo ja się znów nie znam. Wy jesteście naprawdę w porządku, fajne z was chłopaki, ale... My ogólnie jesteśmy w porządku, fajne z nas chłopaki, ale jesteście frajerami, dętymi, bitymi pałami, więc można was bać na siano. Słyszałeś o tym objawie? Nic nie mówili chłopaki na warsztacie, jak przyjechałem. A, bo to mówię co prawda. No i tu jeszcze się zapytałem tego trzeciego pana, który tam panikował, czy coś wie o tym samochodzie i tak dalej, a sprzedający mówi do mnie, nie, on to tam wie, co gadać. No i domniemam, że to nie jest pierwsza BMK zrobiona przez tych magików. Dlatego, że... Co ja tu przyjeżdżam, to wiesz, jest to jakaś Bawara. Ale to jest chyba trzecie albo i czwarte turbo. Oni zrobili. Nie tu. Ogólnie jako... Ciekawe, ile z tych BMK miało słapa. Ktoś nie wiedział, co... Chociaż jest prawda, że nie chcą tego wziąć i do bramy i się nie stanie. Nie, śmiało, nie, bo nie, ja odzwonię. Dobra. No i po całej tej rozmowie zadzwoniłem do nich dzień później, gdzie chłop powiedział, że zadzwoni za 3 minuty, ale tylko po to, żeby mnie nagrywać. Nie wiem po co, żeby mnie zwyzywać i nagrywać, czy o co w tym wszystkim chodziło, ale słuchajcie. Mamy kolejny dzień. Mieliśmy zadzwonić do chłopaków, to do nich dzwonimy. Jest godzina 15:45. Sądzę, że mieli na tyle czasu, dokładnie mieli ponad 24 godziny. Cześć, Maj, jak tam z tym samochodem? Jeszcze nie myślałem, wiesz? Jeszcze nie myślałem, nie, jakoś tego nie rozwiązywałem, wiesz? No to nie wiem, rozwiąż to, stary. Mieliśmy dzisiaj się ugadać, nie? No ja wiem, no ale co, no to się będziemy tego raz, dwa, trzy, dzisiaj już, jutro, pojutrze, nie? No nie, no na teraz to ma być rozważone i tyle. No stary, nie przeciągaj mi czasu, żeby 30 dni minęło. Ja do ciebie dzwonię i tyle, no miałeś mi dać odpowiedź, no. Nie, ja wiem, nie, no dzisiaj ci odzwonię, dobra, za 2-3 minutki, dobra? Dobra, 2-3 minuty i czekam na telefon. Tak, słucham. No, siemanko od tego autka. Słuchaj, no tak przemyślałem, wiesz, no ogólnie trochę od złej strony zacząłeś, nie? Bo zacząłeś, wiesz, tam z nim robić, ciąć, sprzęgło spaliłeś i inne rzeczy. Stary, ja nim nie jeździłem. Ale czekaj, i zacząłeś resztę sprawdzać, więc jeżeli przywrócisz mnie do stanu, jakiego on był, czyli bez sprzęgła sprawne, tłumik ma być, nie wiem jak ty to zrobisz, ale ma być ten tłumik, a nie że ruda od znaku. No. Wszystkie te progi, które tam podrywałeś, to wszystko ma się trzymać kupy, to wtedy ewentualnie i przywieziesz mi go tutaj, to... Nie, ty przyjedziesz po niego, stary, bo to ty mi sprzedałeś. Słuchaj wtedy, no to wiesz, bo tutaj nie chodzi o to, żeby się kłócić, bo ty mówisz, że nie chodzi o pieniądze, ale najwidoczniej dla ciebie te 24 000 to jest tak ogromna kwota, że... Tak, jest to dla mnie ogromna kwota, dlatego że to nie są... Czekaj, daj mi dokończyć. Sam na filmiku przedstawiasz siebie jako, że ty zrobisz z tego samochodu, co będziesz chciał, choćbyś miał wyjebać silnik. Takie twoje teksty są, cytuję ciebie. Choćbyś miał wyremontować silnik, zrobić, że to auto będzie super. A teraz jest jakaś przeszkoda, ty jak taka mała dziewczynka, o Jezus, o kurwa, trzeba oddać, nie, bo ja sobie nie poradzę. Robisz z siebie taką cipkę po prostu. No dobrze, ja rozumiem, że robię z siebie cipkę twoim zdaniem, ale sprzedałeś mi rzecz. Nie moim zdaniem, tylko odmówił, bo robisz
z siebie, wiesz, mówisz, kupiłem auto za 30 000, kupiłeś to za 24. Kładłeś się pod nie, wszystko, oglądałeś, mówiłem ci, że ona jest do roboty. Pociąłeś się i dopiero po tygodniu czasu ty mówisz, ty słuchaj, ja sobie bym oddał, weź przyjedź po mnie, a najlepiej to byś mnie jeszcze w dupę pocałuj. Stary, ale chodzi o to, słuchaj, to nie chodzi o to, bo ja ten wydech mam twój, spokojnie, ja ci go mogę założyć. O to nie chodzi. Jest taki problem, że ty mi sprzedałeś samochód ze złym silnikiem. Ale jak ze złym silnikiem, to wszystko według dokumentów, tak jak żeśmy się ugadywali, według dokumentów to wszystko tak wychodzi. Stary, powiedziałeś, że to jest 2,5 silnik, to jest 2.0. Że to jest według dokumentów, przecież kurde, ty wszystkie sceny robisz pod YouTube'a, wszystko, a potem wychodzą takie kwiaty. Ja wiedziałem, że z wami będą jaja po prostu. Stary, no... Z wami będą jaja. Słuchaj, tak jak ci mówiłem, jeżeli ogarniesz to auto tak, żeby to... Dobra, jeżeli... Ja ci dałem ultimatum. Moje ultimatum w tym momencie jest takie, że ja ci teraz nie odpowiem, ja w poniedziałek się skonsultuję z naszym działem prawnym i zadzwonię do ciebie dopiero w poniedziałek, bo tak jak mówiłem, ja nie odpowiadam za ten samochód, więc tyle. Jeżeli oni będą mieć, zależy jaki oni będą mieć statement, to ci dam odpowiedź. Zróbmy tak po prostu, że dział prawny musi się tym zająć i tyle, nie? No dobrze, a to, że ona tam w ruch gdzieś wpadła czy coś, to wszystko to jest wyreżyserowane, tak? Nie wpadła w żadny rów, po prostu ona stała na poboczu. Aha, no bo nie wiem, nie widziałem jeszcze nic, nie wiem, bo... Możesz zobaczyć sobie filmik, że ona normalnie stoi sobie na poboczu. No. Tak. Bo to tutaj jaja wychodzą takie, że masakra po prostu. No dobra. Poniedziałek wtedy tyle, nie? Jeszcze raz? Żebym ja potem w ogóle przyjechał, swoje koszty, jeszcze mam koszty paliwa czy coś, to tam zapomnij, nie? To tam nawet, jak będzie jakiś taki pomysł, to nawet nie dzwońcie, tylko od razu możecie pismo wysłać i wtedy ja wam odpowiem, dlaczego ja nie oddam, dobra? Ale jest taka... Jeszcze raz. Powiedziałeś, że co? Że ten? Że co? Że koszty czego? Że koszty, wasze paliwa, jeżdżenia, że ja mam po to jechać tam, to w ogóle nie ma takiej opcji, nie? Że nawet po prostu, żebyście się nie kontaktowali w poniedziałek, bo to bez sensu, nie? Bo to od razu ci mówię na wstępie, nie? No dobra, dobra. No to jesteśmy w kontakcie. Że oni ci powiedzą, że masz mnie dalej tam cisnąć, że ja mam po to przyjeżdżać, jeszcze wiesz, prosić się, żeby od was to wziąć. No nagrywacie fajnie, bawcie się, robicie z siebie tam kozaków, ale... Ale to nie chodzi o kozaczenie, stary. Ty mi sprzedałeś... Chodzi o to, że ty mi sprzedałeś auto. Myśmy się umawiali, tak jak wszystko, ty mówiłeś, że nagrywać, tak samo ja mówiłem, że spoko możecie nagrywać tylko twojego wizerunku, a teraz ty mówisz, że ja inaczej mówię, no też mi się nie chce kłócić, ale no, że się uparł, no to będzie, że będzie kłótnia, nie? Stary, chodzi o to... Słuchasz ty mnie? Posłuchasz mnie? Ja cię wysłuchałem. Chodzi najbardziej o to, że powiedziałeś, że tam jest 2,5 silnik. A to jest 2.0 silnik, rozumiesz? Powiedziałeś, że zrobiłeś swapa z 2.0 na 2,5. Coś ci mówiłem, według dokumentów to wszystko... Aj, dobra. Dobra, w poniedziałek się skontaktujemy i będziemy gadać. Dobra, no siema. No jak było słychać, nie była to łatwa rozmowa ze sprzedawcą. On twierdzi, że może weźmie ode mnie ten samochód, jak zrobię wydech, jak zrobię progi, z tym nie ma problemu. Ale żebym ja robił jeszcze skrzynię, która się rozsypała po chwili jazdy, znaczy nie wiadomo, czy to jest sprzęgło skrzynia, czy wysprzęglik kompletnie, bo ten samochód stoi, po prostu jest wszystko zatrzymane, dlatego, że nie wiem, co z tym faktem zrobić. I wszystko to może jak pojadę, to będzie sprzedawca, może jak pojadę z tym samochodem, to będzie miał pieniądze, może jak pojadę z tym samochodem, to może będzie chciał go wziąć z powrotem i dostanę całe pieniądze, które za niego zapłaciłem. Oczywiście ja w tym filmie nie stwierdzam, że sprzedawca mnie oszukał, tylko domniemam, że wiedział, że w tym samochodzie znajduje się silnik 2.0 zamiast 2,5. I żeby nie było, ja chciałem się dogadać, nawet dałem propozycję, żeby to jakkolwiek rozwiązać. I też nie chciałem robić takiego filmu, to znaczy chciałem zrobić film na zasadzie, że okej, zdarzyło się jakieś nieporozumienie, dogadaliśmy się i lecimy dalej z projektem. I w sumie moim zdaniem by było to najlepsze rozwiązanie, ale niestety, jak widzicie, no się nie da. Też podczas tego materiału, podczas ostatniej rozmowy zostałem zwyzywany i to bardzo musiałem się powstrzymać, żeby nie wybuchnąć. Niestety na ten moment jesteśmy stratni, 24 000, w sumie to ja jestem stratny, bo to ktoś mi powierzył ten projekt. Niestety, ale no dałem dupy i tyle, nie? Chujowo, bardzo chujowo, że ktoś powierza ci coś, to znaczy swoje pieniądze, inwestuje w ciebie, a ty jak ten jełop nie potrafisz tego zrobić.
Kompletnie nie wiem, czy ja jestem zły na siebie w tym momencie, czy jestem zły na to, że takie coś mi sprzedano. Miał być to ciekawy, fajny projekt dla was, żebyście się trochę pośmiali z tego, co robię. Statement właściciela tego samochodu, Sergiusza, pewnie możecie zobaczyć na live jego, bo pewnie ogląda ten materiał, więc on się odniesie do tego, jak on to widzi. Jeżeli chcesz wesprzeć ten projekt, to możesz wejść na 7more7, tam jest nowy drop o tematyce takiej motoryzacyjnej. Z kodem GRUZ macie minus 10%. Na pewno pomoże mi to w jakikolwiek sposób na zrealizowanie tego projektu, kupienie nowej fury, czy nowego silnika, czy jakby to wyglądało. I chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie graty potrzebne, żeby zmłodzić ten samochód, ja już zakupiłem i je posiadam w większości, bo większość już mi przyszła. No i też mogę powiedzieć oficjalnie, że termin do końca tego roku raczej nie zostanie zrealizowany, żeby skończyć ten projekt. Przede wszystkim, jeżeli będziemy robić dalej ten samochód, to trzeba w nim zrobić skrzynię i trzeba by wymienić silnik. Jeżeli będziemy robić inny samochód, to znaczy trzeba go przede wszystkim na początku zakupić, a ja jestem tak mocno w 4 literach, że niestety budżet się skończył. Póki co nie mam rozwiązania, nie wiem, czy zostawić ten samochód i szukać silnika 3.0 i coś robić, czy ten samochód zostawić i to się rozwiąże po prostu prawnie, a ja znajdę inny samochód. Też wiem, że dałem dupy, ktoś mi dał tutaj projekt do zrealizowania, a ja niestety nie potrafię go dowieść do końca i jakby na to nie patrzeć, wiszę komuś 24 patyki. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest to spora kwota. Mamy auto, które ma 2.0 zamiast 2.5, no i pełno gratów do niego.